Ukryte pragnienia. Kłaniam się nisko, przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam was w Ukrytych Pragnieniach z Janem. Hello. Hello. Co tam? Dobrze, wychodzi albumik mały. Wychodzi albumik mały. Zanim do niego przejdziemy, do tego albumiku, czy mówisz na to w ogóle albumik? No bo mały. Mały. Nieduży. Epka. Tak. Sobie taka pół płyty w sumie dzisiaj na dzisiejsze czasy, prawda? Z 16 minut trwa mniej więcej. W ogóle nie jest płytą, bo nie jest wydana w fizycznej formie, więc jest... więc płytą w ogóle nie jest. To jest w ogóle też bardzo ciekawe i pogadamy pewnie o tym, bo myślałem w ogóle o tym właśnie, w jakiej erze jest wydany ten albumik. Do tej ery sobie jeszcze przejdziemy za chwilę. My się spotkaliśmy w sumie całkiem niedawno, bo spotkaliśmy się w Radiu Tok FM, kiedy to byłeś, myślę też w swoim bardzo ważnym momencie na swojej drodze artystycznej, bo byłeś przed koncertami w Ameryce Północnej, no i też tuż przed wydaniem twojej płyty w wersji fizycznej, tak, na fizyku. I Store My Pain, My Fear and Pain in the Nape of My Neck. Tak. No to powiedz mi, jak było na tych koncertach w Ameryce Północnej? Bardzo dobrze było na koncertach. Bardzo fajnie to były przyjęte koncerty. To wiadomo, że było trochę testing the waters. I wody są stestowane, są przyjemne, można wracać spokojnie. Bardzo, bardzo to były dobre koncerty, bardzo dobra trasa. Jak ludzie reagowali? Bo teraz, ja pamiętam, poprzednim razem rozmawialiśmy o tym, jak publiczność reagowała w ogóle w Europie, jak koncertowałeś. I powiedziałeś, że na przykład Włosi tutaj bardzo, Tak, jeśli dobrze pamiętam, tak? Że tak bardzo entuzjastycznie. Jaka jest amerykańska publiczność w porównaniu z naszą polską i w ogóle z europejską? Czy jest dostrzegłeś jakąś różnicę? No nie wiem, no ludzie to ludzie. Wydaje mi się, że takich większych różnic chyba nie ma, zwłaszcza, że jesteśmy dosyć zwesternizowani, więc wydaje mi się, że te zachowania i tak dalej są jakoś podobne. Nie wiem, czy ja jakoś tak zwracam uwagę aż taką na jakieś takie różnice wielkie, które by... Ja bardziej zwracam, nie wiem, na różnice między miastem a miastem, ale to też mi się wydaje, że może wynikać z wielu różnych rzeczy. Na przykład, no nie wiem, z tych koncertów amerykańskich, no to ten w Nowym Jorku był taki jakoś mi bardzo zapadł w pamięć, może dlatego też, że pierwszy i że taki, że z mojej strony to były emocje. A nie wiem, no Los Angeles na przykład było bardzo duża różnorodność w widowni, bardzo, bardzo przeróżni. Ogólnie bardzo różni ludzie przychodzą na moje koncerty, ale jakoś to nie wiem, Los Angeles może bardziej właśnie ja zwróciłem na to uwagę. Dlatego to jest też kwestia tego, jak ja się czuję danego dnia, czy zwrócę uwagę, czy nie, więc ciężko mi trochę. Był jetlag? Nie pamiętam. Czyli to spoko zniosłeś w ogóle, bez problemu. Tak, nie, ja jestem już professional. Polecieliśmy trochę wcześniej, żeby właśnie odespać ewentualnie. Melatonika leciała? Nie. Raczej bez melatoniki się obeszło. Spoko. A w Toronto jak było? Bo ciekawi mnie, bo w kontekście Ameryki Północnej wydawało mi się zawsze, że Kanada jest taka bardziej, może to zasługa social mediów i może też popkultury, że jest przyjazna. Tak stereotypowo, no. Jest taka tak, że jest trochę bardziej taka może zachowawcza, może taka bardziej stonowana. Zauważyłeś coś takiego, czy nie? Czy to jest w ogóle jakiś mit? Nie wiem, tak jak mówię, ciężko mi trochę powiedzieć. Ludzie jakby byli bardzo jakby dobrze też mnie przyjęli. Było głośno, ludzie bawili się dobrze i było zimno. Zimno? Tak. A powiedz mi, a jest coś, co wyjątkowo będziesz pamiętał w ogóle z tej podróży? Tak, od razu mi przychodzi na myśl, jak byliśmy na lotnisku na JFK właśnie w Nowym Jorku, czekaliśmy na lot do Toronto i podeszła do mnie jakaś taka młoda osoba i mówi właśnie, że najpierw podeszła do mojej menadżerki i mówi, że o Jezu, czy to jest Jan? A on mówi, że tak. O matko, że ja się odwróciłem właśnie, mówi, że jesteś moim ulubionym artystą w ogóle, że super cię w ogóle tutaj zobaczyć. I ja mówię, że byłaś że byłeś na koncercie w Nowym Jorku? A on mówi, że nie. Mówię, a to lecisz do Toronto?
Nie wiedziałem, że grasz koncerty. Po prostu jakby była na nie, lecę do Chicago w ogóle, jestem Wow. ale tak, ale po prostu, więc to było takie fajne, randomowe spotkanie na lotnisku. Ale skąd ciebie znała? No z muzyki, bo nie wiem, w sensie nie pytałeś się, tam, czy to nie. przez streaming, czy przez Jakoś social tam media? nie wiem w sumie, nie wiem. Pewnie przez streamingi bardziej, bo w streamingach mam, no wiem, że jakby największa moja słuchalność jest w Stanach. Na streamingach, przynajmniej na Spotify, więc Okej. pewnie ten... Jakieś wnioski? Jakieś... No. Jechałeś też tam po coś, tak? Tak mi się wydaje, że jasne, fajnie, że to jest super zajawka, że jedziecie do Stanów, w ogóle jesteście za oceanem, w ogóle to jest ekstra. Ale czy jechaliście tam tylko na koncerty? No, wiadomo, że koncerty to nie są tylko koncerty. No wiadomo, Koncerty że się pomijam wiążą- też zwiedzanie, tak? Tak, ale tak. okej, no czy Ale to tak biznesowo też, tak? Tak, no czy to jest okazja, wiesz, do nawiązywania jakichś nowych znajomości, Tak, kontaktów, pewnie, że wiesz, tak. jakieś spotkania były? Tak, nawet takie, no wiadomo, że tak, w sensie jechać tam, to jest bardzo dużo, trzeba przygotować i to jest zasługa no, głównie Ani, która po prostu jakby pracuje bardzo ciężko i bardzo dobrze. I to wiadomo, że to są wszystko plany jakieś bardziej długowymiarowe. I wiadomo, że jakieś tam spotkania, rozmowy i tak dalej, no trzeba to jakoś budować. Każdy koncert to też jest fajnie, żeby ktoś przyszedł też na ten koncert, nie wiem, z branży. Fajnie się oczywiście, Tak. żeby ktoś się pokazał, żeby też mnie zobaczył. No nie wiem, w Nowym Jorku to była też taka fajna rzecz, bo tam w ogóle ten klub Baby's Alright ma taką jakby formułę, oni wyprzedają, jakby robią 2 koncerty jednego wieczoru, w sensie jakby są 2 biletowane koncerty oddzielnie i tak jakby po mnie grała jeszcze Alameda. I to też było bardzo fajne poznać się z nią. I to było jakieś też takie właśnie fajne, to zresztą miałem podobną sytuację w Paryżu z Laurel. Że ona grała dzień przede mną w Badabum i się spotkaliśmy gdzieś tam też w hotelu. Więc takie nawiązywanie właśnie jakichś, nie wiem, kontaktów, tak jak, nie wiem, no w Polsce mam jakieś kontakty też z różnymi artystami i tak dalej, to właśnie też takie nawiązywanie kontaktów z artystami gdzieś za granicą, to jest fajne, no bo potem to też są kontakty, nie wiem, jakieś, czy na przykład jakbyśmy chcieli popracować razem, coś zrobić razem, czy kontakty, nie wiem, na przykład jak właśnie do I Store My Fear and My Pain in the Nape of My Neck. Też nam szukaliśmy kogoś, kto by zmiksował, zmasterował album, to też właśnie mieliśmy z polecenia kogoś, właśnie kogo poznaliśmy jakby na trasach, to znaleźliśmy też bardzo fajny kontakt do Kylie przez też znajomego, więc to są, wiadomo, wszystkie kontakty są takie fajne i przyjemne. Powiedz mi, czy dla ciebie, pytam się ciebie też w sumie jako osoby, która jest już, powiedzmy, w porównaniu ze mną, myślę, że z młodszego pokolenia po prostu. Czy dla ciebie ta podróż do Stanów też była czymś takim, wiesz, wow, na takiej zasadzie? Bo wiesz, ja jestem dzieckiem jeszcze tam schyłku komunizmu, No powiedzmy tak. Lata 90., które wchodziły, no to był oczywiście kapitalizm, otwarcie się na zachód i tak dalej, no oczywiście wszystko co amerykańskie, to w ogóle ekstra i tak dalej. W ogóle zachłyśnięcie się tą kulturą amerykańską było wszechobecne. Czy ty jako 20-parolatek, który jedzie, który jednak już też dorastał w innych okolicznościach, tak? Gdzie już jest, wiesz, jesteśmy w wolnym kraju, jest Unia Europejska, jest globalizacja i tak dalej. Ty miałeś coś takiego, czy po prostu myślałeś sobie, że okej, jadę po prostu do innego kraju, tak jak do Francji czy do Włoch? Trochę zależy. W sensie wiadomo, że to wciąż jest, gdybym się, nie wiem, nie zachwycał tym, albo gdyby nie było to dla mnie ekscytujące, to chyba bym się powinien zacząć martwić, bo to jednak chcę być cały czas jakby podekscytowany tym, co robię. Więc jakby w takim kontekście podejścia do tego, jak ja podchodzę do koncertów i tak dalej, no to podejście moje jest takie samo, koncert zawsze daje dobry, zawsze staram się. Nie, no to ja się domyślam, że ty pracę ty chcesz wykonać jak najlepiej. Tak. Ale bardziej chodzi mi o to też takie, wiesz, spojrzenie w ogóle na Amerykę. Za pierwszym razem na pewno tak było. Za już tam którymś kolejnym to trochę mnie jednak przeraża ten kraj i nie wiem, czy to jest taka w ogóle
no jakby jest on zbudowany na takiej jakby właśnie propagandzie tego amerykańskiego snu i chyba na mnie ona nie działa, ale na pewno jest to jakby no wiadomo jaką renomę właśnie w kulturze, jakby w muzyce. Kino, tak? Kino, tak, jaką renomę mają Stany głównie i ogólnie Północna Ameryka, więc jakby no jest to na pewno niesamowite, jak już pojechaliśmy tam i właśnie nawiązuje się te kontakty, nie wiem, z tymi artystami, czy właśnie gra się koncerty i wypełnia się kluby też dla lokalnych ludzi. Tak. I widzę, że jakby jestem właśnie no w sumie jednym z pierwszych takich artystów, jedną z pierwszych takich osób artystycznych, która faktycznie robi to, nie? Że ta kariera faktycznie tam wychodzi, no to jest to, czuję się trochę, że jest to może, nie wiem, większe ode mnie, wiem, że to jest też dla chłopaków jakoś z zespołu, czy no dla Ani też, nie? Że to jest jakby takie, Jezu, to my to chcieliśmy zrobić i to robimy i to jest... No więc są to duże takie emocje i jest to właśnie takie poczucie, że naprawdę robimy coś takiego dużego. No. A jak poznawałeś tam ludzi, no to pojawiały się też na przykład pytania o to, co się też w ogóle u nas dzieje? To właśnie bardzo dobre pytanie. W sensie muzycznie, tak? I tak dalej? Muzycznie, ale też nie tylko. No, wiesz, no, w Stanach się też dzieje tak w takiej warstwie społeczno-politycznej. Myślę, że też dość podobnie jest u nas. My się spotykamy akurat raptem też kilka dni po wyborach prezydenckich. My wyborów nie będziemy komentować, bo No tak. nie jesteśmy od komentowania tej polityki. Myślę, że nie jesteśmy specjalistami w ogóle w polityce. Nie jesteśmy politykami. Ale wiesz, ale są jednak jakieś tam, jest jakaś aura, jest jakiś klimat, który jednak się też ludziom udzieli i ludzie być może też dyskutują, czy u was jest tak i tak, bo u nas jest tak i tak. Albo słyszałem, że w Polsce to w ogóle to i to na przykład. Znaczy wydaje mi się, że w ogóle to jest takie też bardzo polskie dyskutowanie od razu o polityce i o takich tych. Tam wiadomo, że tam z niektórymi ludźmi czasem to też zależy od człowieka, kto się czym interesuje, ale wydaje mi się, że nie aż tak w sumie. Okay. W sensie nie dyskutowałem, raczej nie miałem takich rozmów. Nie w Ameryce. Okay. Nie w Ameryce. Amerykańskie żarcie? Amerykańskie żarcie? No, jest to grube, że tam po prostu wszystko jest takie syfiaste, przetworzone. Jak ja przeglądałem rolki, to mi się przez jakiś czas miałem taką falę wizyt w supermarketach i jest wszystko, jest w rozmiarach XXXXXL. Że jak kupujesz jajek, to od razu 80. Jak kupujesz majonez, to od razu 3 kilogramowy. Znaczy przede wszystkim w ogóle to, ile tego jest i... No, jest to overwhelming, w sensie ten kapitalizm, po prostu late stage capitalism jest obrzydliwy, no, jest to trochę przerażające. Okej. Wróciłeś do Polski. Tak. Płyta wyszła jeszcze przed koncertami. Znaczy w międzyczasie, tak? Bo 24, 26 byłeś w Nowym Jorku. Czyli mniej więcej w tym momencie. To jak z tym twoim karkiem? Lepiej. Lepiej? Tak, zdecydowanie lepiej. Mniej boli? Mniej boli. Właśnie tak wczoraj trochę pobolewał. Musiałem sobie trochę wycofać się, odpocząć, trochę wziąć czasu dla siebie, żeby faktycznie ten kark trochę uwolnić. Ćwiczenia też jakieś? Tak. Jakby ogólnie taka praca holistyczna nad sobą i taka uważność właśnie zwracania uwagi na to, jakby w jakim jestem stanie. Zwracam uwagę właśnie jakie mi ciało sygnały wysyła i tak, jest jakby zdecydowanie dużo lepiej. Jak dbasz w ogóle o swoje ciało? No to też może wiesz, ty masz ogromną rzeszę fanów i fanek i zapewne nas słuchacie. Pozdrawiamy was serdecznie. Oczywiście. Jak ty dbasz o swoje ciało? Nie wiem, czy powiedziałbym o ciało, ja staram się dbać o siebie. Tak, okay. Tak, bo właśnie i tak nie rozróżniam tego, bo to jest właśnie tak jakby o ciało albo o umysł, gdzie jakby dało się dbać oddzielnie. W sensie jest to powiązane oczywiście też ze sobą, tak. W sensie to jest jedno, to jest taka rzecz bardzo ciekawa, którą właśnie zauważam też moja siostra też tak właśnie mówiła, ona tak bardzo jest artystką performatywną i właśnie bardzo dużo pracuje z ciałem i ona tak właśnie mówiła, że jakby
że jak możesz nie umieć posługiwać się na przykład swoim ciałem, bo twoje ciało to jesteś ty, w sensie to nie ma oddzielnej, tak samo nie masz, no ty jesteś po prostu swoim ciałem, ciało Tak. jest po prostu zmaterializowanym mną.